Bitwa pod Mławą. Między 1 a 3 września 1939 roku miała miejsce bitwa pod Mławą. Była to jedna z najważniejszych i najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej. Przeciwko niemieckiej III Armii pod dowództwem generała Georga von Kichlera stanęła polska armia Modlin, dowodzona przez generała Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego. 1 września główne siły III Armii Niemieckiej rozpoczęły natarcie na Mławę. Obszar ten był niesłychanie ważny, wiodła tędy najkrótsza droga z Prus Wschodnich do Warszawy. Odcinek ten wynosił 100 kilometrów. Siły niemieckie były prawie 4-krotnie liczniejsze od sił polskich. Granicy z Niemcami miały chronić 20. Dywizja Piechoty i Nowogródzka Brygada Kawalerii. Linia, którą miała bronić Dywizja Piechoty, wynosiła przeszło 20 kilometrów. Według przedwojennych wskazówek wojskowych, jedna dywizja piechoty miała bronić do 6 kilometrów. Wzmocniona 20. Dywizja Piechoty liczyła przeszło 21 000 żołnierzy, natomiast Niemcy na tym odcinku mieli 2 dywizje piechoty i 1 dywizję pancerną. Cała armia Modlin miała tylko 27 samolotów. Natomiast nieprzyjaciel dysponował 300 samolotami, które od strony Prus Wschodnich mogły wspomagać atakujące wojska. Polacy mieli 2 kompanie czołgów, natomiast Niemcy całą dywizję. Była to dywizja pancerna generała Kempfa i ta dywizja właśnie nacierała w kierunku Mławy. Według polskich planów obrony, ta niewielka liczba żołnierzy miała stawiać opór do chwili skoncentrowania polskich odwodów za linią Narwi i Bugu. Zakładano, że potrwa to 1 dzień. Tymczasem żołnierze polscy pod Mławą bronili się 80 godzin. Mimo ogromnej przewagi militarnej, którą dysponowali, Niemcy nie mogli zdobyć tej pozycji. Wbrew oczekiwaniom niemieckiego dowództwa, sforsowanie tej przeszkody zajęło im 3 dni. Początkowe starcia zakończyły się sukcesem polskich oddziałów. 2 września nasilenie walk przeniosło się na odcinek 79. Pułku Piechoty. Walki trwały przez cały dzień. Były one tak krwawe, że z niektórych kompanii zginęli wszyscy dowódcy i ich zastępcy. Straty niemieckie też były ogromne, wynosiły około 2000 żołnierzy. Straty polskie wynosiły około 900 żołnierzy. Do pierwszego wyłamania na odcinku 80. Pułku Piechoty doszło wieczorem 3 września. Niemcom udało się sforsować polską linię obrony. W nocy z 3 na 4 września przyszedł rozkaz polskiego dowództwa do odwrotu spod Mławy. Kilka godzin dalszej walki wystarczyłoby do otoczenia polskich oddziałów i do kompletnego ich zniszczenia. Bitwa pod Mławą przeszła do historii jako przykład odwagi i poświęcenia polskich żołnierzy. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.